Dzień dobry Państwu. 31 odcinek InLeocastu, w którym będziemy mówić o hybrydyzacji, o 4 wiechach, 4 smakach architektury IT. Tymczasem jednak chciałbym podziękować firmie Veeam za to, że bez ich pomocy, bez ich w sumie już wieloletniego wsparcia nie odbyłyby się nasze podcasty w tej formie. Słuchajcie, Veeam oferuje narzędzie Veeam AWS Backup and Recovery, które pozwoli Wam ochronić Waszą infrastrukturę, a dokładnie 10 instancji z Afriko przynajmniej, a później zdecydowanie więcej, jeżeli gdzieś tam klikniecie w link poniżej. Zapraszamy serdecznie na odcinek z Agnieszką. Do zobaczenia. Tak już jeszcze kontynuując na to, co tam mieliśmy sobie, rozmawialiśmy wiesz, o takich poziomach infrastruktur, nie o tym całym takim temacie związanym z definicją tego wieku infrastruktury, wieku architektury. Miałaś jakieś jeszcze przemyślenia na ten temat? Coś ci tak przyszło? Ojej, po tym jak mi to powiedziałeś, to ja po prostu nie mogłam tego sobie wyrzucić z głowy i cały czas właśnie jak czytałam różnych use case'ach, bo mówiliśmy się, że rozmawiamy o use case'ach, prawda, że ma być tak konkretnie, to faktycznie patrzyłam na każdy use case i mówię, nie, ale to by się nie zgadzało z tym, co Maciek mówi. O nie, a to by i tak wiesz. I powiem Ci, że nawet zerknęłam, bo ja słuchałam tego podcastu, tego 20, ja sobie zanotowałam, 27, multi-cloud, bieganie w chmurach i tam trochę narzekaliście od multi-cloud, prawda, więc ja to rozumiem. Natomiast wymyśliłam, że możemy to załatwić w ten sposób, żeby ten konsensus osiągnąć. Ja Ci podam 5 use case'ów. Multi-clouda bądź hybrydy. I Ty mi powiesz, czy to multi-cloud czy hybryda, i potem zobaczymy, no nie, ile tego mniej więcej 1 do 5 punktów jest, no nie, ja zbieram generalnie. Powoli zacznijmy sobie, tak się rozgrzewając. Myślę, że przede wszystkim ta rozmowa musi zdefiniować kwestię związaną z tym, czy to jest multi-cloud, czy hybryda, czy to jest jakaś private cloud, czy to jest coś takiego, jak to sobie zdefiniować, bo wydaje mi się, że skoro obraliśmy sobie taki temat, że to będzie 4 wieki architektury, nie, jak to mieliśmy od tego sobie zacząć, to się w ogóle zgadajmy, ale o co chodzi, no nie? Przede wszystkim miło mi Ci powiedzieć, Agnieszka Koziorowska, Google w tym momencie ciągle, można by powiedzieć, ale przed chwilą VMware, nie? Więc to taka też historia. 3 lata temu. 3 lata temu, przed chwilą. 3 lata minęło i to tak szybko, prawda? Tak, dokładnie. Ja nazywam się Maciej Lalusz, to jest 31 odcinek InLeocastu. Dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać o tych takich, zderzać swoje wizje może i jak ta infrastruktura, jak ta architektura rozwija się w ciągu lat. Z Googlem w tle, dlatego żebyśmy sobie też to zmapowali w pewien sposób na to, co ten vendor ma do zaoferowania. Zadawaj pytania w takim razie. Chciałaś się challenge'ujmy się tutaj, jak to takie piękne staropolskie słowo. Challenge'ujmy się, więc tak rozmawialiśmy wcześniej, to mówiłeś, że dla Ciebie taka różnica między hybrid cloud a multi-cloud to jest control plane, prawda? To jest to, co dyskutowaliśmy i to mi tak zostało w głowie właśnie przez jakiś czas, więc najpierw tak, żeby wszystkim wyjaśnić, co to jest control plane. Dla mnie control plane to jest tak jak plane, czyli samolot, wieża lotnicza, prawda, wieża kontrolna, czyli powiedzmy, że jak wieża jest niedostępna, to samoloty powiedzmy te w powietrzu latają, te na ziemi bezpiecznie stoją, co prawda nic nowego nie wyląduje ani nie wyląduje, ale powiedzmy, że jesteśmy na takim etapie, linia lotnicza zarabia cały czas, prawda, więc w tym wypadku control plane to jest coś, co nam jest potrzebne, natomiast bez tego, jeśli chwilę jest niedostępna, nic się nie stanie, więc to jest ten control plane. I teraz, żeby określić hybrydę i multi-cloud, najpierw powiem, jak wygląda to wśród cloud providerów, bo ja sobie nawet sprawdziłam, że nie tylko Google, ale też pozostali definiują to w taki dosyć prosty sposób. Hybrid, łączenie on-prema, bądź chmury prywatnej, bądź kolokacji, bo to jest tam też się pojawia, z chmurą publiczną, czyli prywata z publiką, prawda? To tak jest i zawsze ta prywatna musi być według cloud providerów, natomiast multi-cloud może być hybryda, czyli jest on-prem, jest jakaś chmura, ale w liczbie mnogiej, czyli już 2 się pojawiają. I teraz właśnie pokażę Ci takich 5 przykładów króciutkich i Ty mi powiedz, czy to jest hybrid czy multi i zobaczymy wtedy. Więc tak, i to są takie 5 przykładów właśnie na tego typu rzeczy, więc pierwszy przypadek, distributed partitioned, czyli my jako firma szukamy sobie najlepszych cech w chmurze i tylko uruchamiamy te workloady, które tam są najlepsze, prawda? Czyli Google AI, Machine Learning na przykład, prawda? Microsoft
licencjonowanie, bo mamy w ten sposób. Co by było to dla Ciebie? Hybryda czy multi? Multi. Multi, dobra. A ja też tak uważam, że multi, dokładnie. Redundant, prawda? Czyli redundant to znaczy, że takie same workloady w celu, i to są 2 cele, dodatkowa pojemność, bo nam się, Black Friday i potrzebujemy, bądź niezawodność, czyli active może nie, ale active tak passive, coś takiego. I co to może być dla Ciebie? Muszę dodać, może pytanie uzupełniające. Takie same workloady, to jest takie, że takie same workloady, czyli dokładnie te same. No nie? Pani, czy ja mógłbym zadać pytanie uzupełniające? Czy to jest ta sama platforma technologiczna? I te same workloady działają na tej samej platformie technologicznej. Więc tutaj musimy założyć, że żeby było Active Standby, prawda, coś takiego, to zakładam, że to będzie ta sama platforma. Prawda? Więc w tym wypadku... Pytanie uzupełniające numer 2. Czy na warstwie infrastruktury, czy na warstwie aplikacji? W warstwie aplikacji, przypuszczam. Chciałabym powiedzieć na warstwie infrastruktury, ale wiem, że to jest trudne do osiągnięcia, więc na warstwie aplikacji. Wiesz co, na warstwie aplikacji to myślę, że to będzie multi-cloud dalej. Dlatego, że podejrzewam, że jak masz na przykład, nie wiem, jak się nazywają VM-ki u Was, jakby tak jak EC2 są w AWS-ie, na przykład Compute Engine, nie? To jak masz na przykład Compute Engine w Google i EC2 w AWS-ie, ale na tym masz, powiedzmy, nie wiem, MySQL-a działającego, czy tam jakąś aplikację sklastrowaną na warstwie aplikacji, no to jest multi-cloud, bo i tu jest, myślę, nasza różnica, o której zaraz sobie będziemy dyskutować. Tak. Bo jeżeli by to był ten sam nośnik infrastruktury u obu producentów, tylko uruchomiony na 2 innych miejscach, nie? No to bym odpowiedział, że to jest hybryda. Nie? No, tak ale jeżeli VMware masz vCenter, na przykład masz VMware'a w AWS-ie, tak, masz i VMware'a w Google, nie? Czekaj, jak to się nazywa? GCVE. GCVE, wow, gratulacje. A wiesz, że mało osób tak od razu chwyta to nazwy. Dobrze, więc GCVE i powiedzmy VMware on AWS, nie? No to jest wtedy ten sam, moim zdaniem, to jest infrastrukturalnie ten sam control plane i wtedy jest hybryda. I to w sumie kłóci się z tym, co zdefiniowałaś na początku, tak, bo... to jest takie najbardziej takie tutaj to miejsce. Tak, bo to nie jest multi-cloud. Z perspektywy mojej, jakby operatora, architekta, no to jest to samo, tylko kolokowane w innych miejscach. Technologicznie, tak ja to postrzegam. Ale jeżeli mówisz o warstwie aplikacji, jest to multi-cloud. Tu bym zdefiniował multi-cloud. Jaka jest Twoja odpowiedź na to pytanie? Więc wiesz co, bardzo fajnie, że powiedziałeś o tej infrastrukturze, bo właśnie tu miałam taki przykład, że przecież wyobraźmy sobie jednego cloud providera, stawiamy super globalny load balancer na jakieś takie usługi webowe. Tak, tajemny, powiedzmy. Nie będziemy mówić, kto ma najfajniejszy, prawda? Gdzie tam globalny i niezawodny i tak dalej, z dobrym firewallem i ochroną na edge'u na przykład. Natomiast chodzi o to, że ono rozrzuca po trzech chmurach na przykład, prawda? Serwis webowy versus, gdyby to była infrastruktura, to ja sobie to wyobrażam na przykład na VMware'ze, że masz vCenter i 5 ESX-ów stoi na AWS-ie, a 5 ESX-ów w Google. A vCenter jest, wiesz, coś niemożliwe. Nawet as a serwis, nie? Niech będzie. Już dodajmy do tego szczyptę hardcore'u, nie? As a serwis. Więc to jest ten punkt, to właśnie taki, gdzie najbardziej te teorie się ścierają. No i mam jeszcze 2 takie na szybko. Analityka, czyli to, dlaczego ludzie idą do chmury, analityka, czyli on-prem przetwarzamy wszystkie dane, bo powiedzmy, że jesteśmy firmą, która ma jakieś regulacje, musi trzymać lokalnie i już takie zagregowane, zanalizowane dane wysyłasz do jakiegoś cloud providera, no nie? Co to by było wtedy? Jest on-prem, czyli tak sobie gdzieś na edge'ach, na on-premie i wysyłasz tam dane. No hybryda to by było. A czy hybryda w Connective? A to będzie inna platforma? Jakby też infrastrukturalnie? Tak, to będą zupełnie inne platformy. Usługa, nie? Tak, transakcje kartami płatniczymi trzymasz lokalnie w swoich data center, a zanonimizowane analityki wysyłasz do Google'owego BigQuery na przykład. To chciałbym zmienić swoją odpowiedź. Chciałbym skorzystać z prawa zmiany, jednak multi-cloud w moim mniemaniu będzie. No, tak multi-cloud na warstwie infry. Tak, na warstwie infry będzie multi-cloud, natomiast na warstwie aplikacji, bo może być tak, że, bo to też się zdarza, na przykład, że pewna część środowiska cloudowego ląduje w Twoim data center. Nie? Czyli możesz sobie uruchomić takie Antosa macie, nie? U siebie w swojej stajni. No to możesz uruchomić kawałek Google'a u siebie, czyli control plane przenieść. Na przykład wtedy w on-premie trzymasz dane na GKE, tak? Na tym Kubernetesie powiedzmy trzymasz w on-premie dane osobowe, a na tym samym GKE uruchomionym w którymś z regionów trzymasz sobie już zanonimizowane dane. I wtedy moim zdaniem będzie to hybryda.
bo będzie ten sam control plane, nie? Jakby był zupełnie inny, czyli baza danych Na przykład, fizyczna. nie wiem, tu masz jakiegoś tam perwersyjnego oracla, nie, z właśnie VM-kami, wiesz, stojącymi na VMware'ze. Taki setup dość standardowy i w nim sobie przetwarzasz w Delphi, softem napisanym w Delphi, wielkie tam monolity nie przetwarzają te dane, czy to masz Sparki, czy cokolwiek i później dopiero je wysyłasz do tego cloud native'owego jakiejś platformy, na przykład GKE. Bardziej tu chodzi o warehouse, czyli wiesz. No warehouse, albo nawet do usługi, nie? Po API prawda? wysyłasz po prostu data flow robisz tam, no to jest multi-cloud. Nie? No bo masz dwa kompletnie różne światy. A i jedyna rzecz, która je lepi, to jest sieciówka, nie? Która jest more or less, choć ostatnio coraz bardziej zauważam, że jest less niż more, prosta i łatwa w wdrożeniu. Teraz sobie też o tym porozmawiamy, jak no dobra, tak, jak najbardziej. Ale ostatni takie, żeby już tak, to jakieś ostatnie ci rzucę, to taki mój ulubiony tiered, czyli tiry. Robimy sobie, ponieważ wiemy, że nasz dostawca cloudowy genialnie podchodzi do obrony przed DDoS-ami, przed atakami, prawda? Tutaj wspomnę o tym 46 milionów, to był największy chyba DDoS w zeszłym roku u nas, 46 milionów ataków ze 130 krajów, więc powiedzmy, że czujesz się bezpiecznie za naszymi firewallami, prawda? Więc to ten największy atak. Powiedzmy, że chcesz się czuć bezpiecznie, ale no on-prem zostaje. Czyli tutaj wejście z miasta jest do na przykład Google Clouda, potem VPN, Interconnect, on-prema i tutaj masz tier, frontend u nas, backend, bare metal albo wiesz, ja wrócę do tego, no bo i może nie odpowiem na to pytanie, tylko przejdę do tego, jak ja definiuję to. Dlaczego ja chciałem dzisiaj porozmawiać o 4 wiekach architektury, nie? Wiekach, które wydarzyły się w jednym wieku, co jest najzabawniejsze, bo moim zdaniem te wszystkie rozmowy, które prowadzimy na temat multi-cloudu, hybrydyzacji, na temat chmur publicznych, i w ogóle różnego rodzaju mieszania tych sosów ze sobą powinno się odbywać na pewnej koncepcie warstw. To znaczy, ja uważam, że mamy coś takiego jak infrastruktura 1.0. No i tam jest, wiesz, bare metal, tak to nazwijmy. No nie, twarde switche, routery, wiesz, takie, do których trzeba wziąć kabel i go włożyć, żeby działało. Nie? Takie po prostu twarda, hardkorowa infrastruktura. To jest infra 1.0. No i generalnie, long story short, wszystko na tym działa i to nieważne, co następnego jest, to musi być. Nie jest tak, że tam działa to zawieszone w powietrzu, nawet w tak finezyjnej chmurze jak Google. Musi działać swoje albo cudze, prawda? Tak. Czyli to już nieważne jakie, nie? Ale jest. Tak. Ale jest, czyli jest infrastruktura 1.0, ten fundacja, ten, jak to pięknie się nazywa, fundament, tak? Na tym budujemy infrastrukturę 2.0, czyli wszelakiej rasy wirtualizację. Czyli mamy tutaj wirtualizację opartą na przykład o VMware'a wspomnianego dzisiaj, Hyper-V, mamy tutaj KVM-a, nieważne. Coś, co pozwala nam oderwać substytut logiczny od tego, co spotykamy w przestrzeni już jakby tej fizycznej. I to się tyczy sieci, to się tyczy storage'u, to się tyczy samego komputa. Nie? Powiedzmy w tych 3 smakach sobie to dalej rozwijajmy. No i to jest infra 2.0. No i znowu, jakby nie patrzeć, jest to dość dużo już dla wielu. No i teraz infrastruktura 3.0 to jest wszelka maść według mnie związana z infrastrukturą, która wynika z przenaszalności kontenerowej, którą możesz uruchamiać na infrze 1.0 pomijając 2.0. To jest bardzo interesujące, czyli może być 1.3, nie? A może być też na wirtualizacji możesz to robić. I teraz jest 4, czyli serverless generalnie, czyli infrastruktura podana jako zestaw usług. Nie? Po prostu masz stado usług, w których już nie konsumujesz takiej infrastruktury sensum stricte, tylko konfigurujesz serwisy. Tak jak wspomniane przy siebie Data Warehouse, nie? Nie wiesz, jak to działa. Jako konsument masz to kompletnie gdzieś. Nie? Po prostu chcesz mieć punkt, w który wyślesz dane, ułożysz w nim biznesowe regułki i on wypluje ci wartość biznesową, ale to dalej jest infrastruktura. Nie? I teraz, dlaczego ja cały czas wracałem, na której warstwie jesteśmy? Bo popatrz, w warstwie powiedzmy aplikacji to będzie multi-cloud, a w warstwie powiedzmy jakiejś tam infrastruktury, często jest odwrotnie, będzie hybryda. Nie? I to wcale będzie hybryda. Tak myślę, że może zawsze będzie hybryda, bo to jakby na to nie spojrzeć, no nie? Że infra to jest zawsze połączenie. Myślę, że zawsze będzie hybryda w momencie, kiedy będziesz zmieniać control plane. Nie zawsze tak jest, bo popatrz, mając serwerowe rozwiązanie, na przykład nie zawsze jest hybryda w warstwie infrastruktury, powiedzmy w infrastrukturze pierwszej, często tak, nie? W infrastrukturze drugiej już niekoniecznie, bo możesz mieć rozciągnięty świat
wirtualizacyjny na różne chmury, na przykład, nie? Na przykład, no, Jak właśnie VMware, wspomniany prawda? GCV, nie? U was Tak. i on-premie. W świecie Kubernetesa, czyli infrastruktury trzeciego typu, tak naprawdę też może być coś, co jest rozciągnięte, nie? I jest, prawda? No bo to tutaj Więc, będzie... więc ja bym wziął sobie warstwę i Mhm. zastanowił się wtedy, w której warstwie co jest, bo dla niektórych, wiesz, na przykład konstruowanie bardzo skomplikowanych systemów, gdzie trochę używają na przykład serverlessa, trochę rzeczy istnieje w on-premie, w bazach danych, trochę rzeczy gdzieś tam się przesuwa, to będzie absolutny multi-cloud. To jest tak psychodeliczny, Tak. nie na warstwie aplikacji, że pożenienie tego razem różne drogi. Tak, zastanawiam się tylko, że dlaczego na przykład jak mamy swoje data center on-prem, to czemu nikt nigdy nie mówi, to jest moje multi-vendor data center, prawda? Bo macież tego, nikt tego nie podkreśla. Data Nie center to podkreślę jest tego, bo zawsze data z tego się center. wyrosło, Tak. wiesz, ale data center zawsze będzie, wiesz, takim keksem, nie? To znaczy tam bardzo rzadko się Tak, zdarzają data center, że jest, nie wiem, całe dostarczone przez Cisco albo HP albo Della, tak. nie? No, Zawsze vendor masz, lock-in, prawda? Że tutaj ale vendor lock-in, ja, tak. vendor lock-in na Tak. x86 jest, nie? A Generalnie ten słyszałeś o vendor lockout? Bo ja ostatnio słyszałam, że ktoś mi nazwał, to jest vendor lockout. No to no, powiem lock-out. Ci, bo ja też byłam Czyli lookout. zaskoczona. No to jest bardzo podobne, czyli jesteś tu, masz swojego vendora, przeszedłeś, zaufałeś, zainstalowałeś wszystko i on-prem, bo tutaj mówimy na przykład bare metal i on mówi, nie będę wspierał chmury albo nie wspieram chmury. I to podobno się nazywa vendor lockout, prawda? Czyli zamykam Cię tutaj w tym. Nie, no jest Tak, w tym, no, taka jest coś w ciekawostka, tym, prawda? ale tak, ja myślę, że to największe taką szansę na takie zjawisko ma się na tej warstwie aplikacji właśnie, dlatego, że może przyjść producent aplikacji i powiedzieć, ale ja nie będę robił supportu w danej formule, Tak. nie? I jakby No wycina dla ci mnie na 90% przykład, szans. tak, jak mają być przykłady, to na przykład masz soft do backupu i jedne zapisują na GCS lub inny storage obiektowy w różnych chmurach, a inne nie, prawda? Więc i tutaj jest tak zwany, ktoś właśnie u nas to określił, że to jest taki vendor lockout, prawda? Więc Nie, no to tak, taka no bo w ciekawostka zasadzie też. odcina cię To jak tak może być w tą kryptoniczym. stronę, Tak, prawda? może być, no, Tak, może być. że jednocześnie, no to takie coś ciekawego. Ale No, tak czy owak, słuchaj, mamy jakieś tam zrozumienie, podobne w paru miejscach różne, tej hybrydyzacji, tego multi-cloudu. Natomiast myślę, że tu możemy się zgodzić wspólnie. Nieważne jaka będzie struktura, trzeba się jakoś połączyć, nie? To tak, znaczy tak, trzeba musimy to posklejać. jakieś connectivity Tak, mieć, nie? Jak to wygląda w Google? Możesz na chwilę opowiedzieć, jak wygląda ta część połączenia się jasne. z on-premem do świata chmury? Więc niezależnie, czy będzie to VMware Engine, który też jest troszeczkę traktowany jako taka chmura prywatna w chmurze publicznej, bo są single tenant nody, czyli nody dedykowane, to i tak trzeba się przywitać z Googlem w point of presence, prawda? I Mhm. wtedy mówimy o interkonekcie. W Warszawie to mamy tutaj, jak wyszukiwałam ostatnio, bo to warto zawsze sprawdzić, bo Mhm. się coś nowego pojawia, to mamy Equinixa, Atmana, Mhm. prawda, to są te miejsca. Jeśli możemy się tam spotkać w Warszawie, to jesteśmy już w domu, to jest tak zwany interconnect. Jest jeszcze różne wersje interconnectu, ale tak dla Polski to właśnie jedna z takich opcji dostępnych. Druga będzie to VPN w różnych Mhm. konfiguracjach, czyli takie VPN HA, tam 4.9, VPN do różnych, z Polski tak naprawdę można Warszawę, bądź zestawić się z dowolnym miejscem na świecie. U nas jest sieciowo ciekawa sprawa, bo nasze VPC, czyli ten kontener sieciowy jest globalny, w związku z tym, Mhm. a routing może być też globalny, w związku z tym, jak się Okej. połączymy do Warszawy, a GCTV jest we Frankfurcie, nie ma problemu, prawda? To A jest wszystko jakaś opcja będzie SD-WAN-u działać. do Was? Third Znaczy, party. Z tego, co ja wiem, to party. chyba tylko third party. Okay. Gdzieś tam widzę te projekty, natomiast być może mamy coś takiego, bo to nigdy nie wiadomo, zawsze warto poszukać, tych usług jest dużo, ale z reguły widzę w projektach raczej obecność third party, prawda, różnych takich vendorów. Okay. No dobrze, czyli connectivity można uzyskać w dość taki tradycyjny sposób. To jest wszystko Tak, jakoś tak to jest, zrealizowane. ale właśnie, wiesz No, co, a propos multicloudu, to powiem Ci, że niedawno wypuściliśmy interconnect pomiędzy operatorami cloudowymi. Czyli już nie VPN, to jest jakaś świeża w miarę usługa, bo widzę dopiero artykuły się pojawiają, to jest ten multi-cloud interconnect, bo skoro mówimy o interconnectie, prawda, to do tej pory, jak myślałam o innych cloudach i naszej chmurze, to zawsze był ten VPN, prawda? Teraz jest zupełnie, to będą inne prędkości zupełnie, prawda? Więc to też właśnie dobrze zapamiętałam, żeby wspomnieć o tym, bo to taka multicloudowa ciekawostka. Czyli zapewniamy sobie connectivity. Powiedz mi tak z własnego doświadczenia, bo jednak zajmujesz się tymi klientami, tą pracą z klientami, przeżyłaś wiele, myślę, scenariuszy. Czy to jest operacja, której należy, nie wiem, oddać wielomiesięczne badania i analizy, czy po prostu to zajmuje 10 minut?
Myślę, że bardziej 10 minut. Oczywiście interconnect zestawia się dłużej, wymaga więcej operacji, prawda? Tutaj uwzględnienia też tego, że musimy doprowadzić łącze. Natomiast decyzje są proste. To jak się człowiek przygotowuje do tych egzaminów PCA, AC, to tam właśnie jest taki drzewko, prawda, które trzeba przejść, że na przykład mały ruch to raczej VPN. VPN ma raczej mniejsze pasmo, więc takie jak API tylko, prawda, czy coś to VPN. Jeśli interconnect, to już mówimy tu o takim wykorzystaniu long term usługi. Często zdarza się też, że łączymy interconnect z VPN-em, czyli możesz zrobić tak, skonfigurować sieć, że masz interconnect i alternatywnie jeszcze VPN-y. No to tutaj trzeba trochę popracować, żeby ten ruch, tak wiesz, symetrycznie w dwie strony wychodził, bo to trochę jest problemów, prawda? Dlatego pytałem SD-WAN-a, bo on tutaj generalnie robi to w miarę za ciebie. Natomiast w moich projektach jest zawsze albo bądź łączymy oba scenariusze, to się tak najczęściej przewija. A powiedz mi proszę, bo czy VPN jest jakby wspierany jako nośnik ruchu produkcyjnego? Czy tylko produkt? Tak. Znaczy, oczywiście, no wiadomo, jeśli mówimy, ja pracuję z klientami enterprise'owymi, więc z reguły jest tak, że oni już mają ten interconnect albo nawet nie myślą o tym VPN-ie, ale jeśli mówimy tu naprawdę o czymś prostym, jakimś początku, gdzie ty zaczynasz, to ten VPN jest ok. Natomiast no to pasmo jest dosyć nieduże, więc no tutaj też się pojawia takie zagadnienie, że VPN szyfrujemy, prawda, interconnect, dokładamy tutaj tę usługę szyfrowania też już teraz. Czasami to nie jest nawet kwestia, jeśli ruch jest mały, to czasami to jest kwestia też MTU, prawda, bo VPN, potem jakby też tunel, prawda, i tak dalej. Natomiast ja jestem zwolenniczką VPN-a takiego, bo to jest 3 kliknięcia, prawda, i jesteśmy. A interconnect mi się wydaje skomplikowany, taki, że tutaj trzeba już coś podpisać, aczkolwiek często mnie tak właśnie przez tak, nie, to wszystko jest też do zrobienia, to jest profesjonalne podejście, prawda. W enterprise mówimy o interconnectie, aczkolwiek VPN, tak. Czyli możemy wystartować, powiedzmy, z VPN-em, rozpocząć sobie korzystanie z tego interconnecta za pomocą VPN-a, bo raczej urządzenia, które już posiadamy, wszystkie to w miarę obsługują, więc możemy wystartować VPN-em, później przenieść się, jeżeli okaże się, że konsumpcja wzrasta i to wszystko zaczyna działać w taki sposób, jak się nam podoba, możemy zastanowić się nad interconnectem, bo zapewne jest po prostu droższy też, no nie ma co ukrywać. No tak, granulacja jest tam dla tego VPN-a, dla interconnectu tego naszego, prawda, to jest tak dziesiątki i potem jeszcze setki są 2, więc to są, jak potrzebujemy troszeczkę mniej, to tam jest jeszcze właśnie tam partner interconnect czy VPN, ale tak tutaj idziemy w dziesiątkach. Dziesiątkami, no spoko. No dobrze, bo wiesz, trochę tak zaczynam iść w tą stronę tego definicji, którą chciałem z Tobą przygadać, tej infrastruktury w różnych smakach, nie w 4 wiekach, jak to zaczęliśmy. Infrą 2.0 będzie GCVE, prawda? To będzie typowy produkt, który ja zawsze tak nazywałem VMware on AWS, że to jest kolokacja VMware'owa w AWS. A ja zawsze właśnie tu podważam tę teorię. No to powiedz dlaczego. Właśnie, jest inaczej? Więc jeśli zakładamy, że to jest infra 2.0, to właśnie jest ten VMware w chmurze, to oczywiście, jeśli to jest kolokacja, oczywiście jest to kolokacja, tu zgadzam się, ale zawsze i właśnie ostatnio na Vimagu miałam sesję o tym, gdzie udowadniałam, że nie jest to tylko kolokacja, czyli jakby oczywiście jest tam VMware, dostajecie swoje serwery, my nimi zarządzamy, płacicie per serwer za godzinę, więc tam nie musicie się przejmować licencjami, tam wszystko jest, natomiast za co dodatkowo myślę, że warto się przenieść, to są te wszystkie usługi dookoła, integracja, jakby spojrzenie na VMware z tej konsoli jakby Google'owej, prawda, czyli to jest w konsoli Google'a, logi spływają do cloud logingu, monitoringu, observability jest w tym samym miejscu, jak masz na przykład, chcesz też uruchomić CLI, to jest G-Cloud i tam komenda, więc G-Cloud VMware ma swój właśnie tutaj ten set, mamy SDK do tego API, więc troszeczkę to jest więcej niż zwykła kolokacja, ale zgadzam się, no, at the end of the day ten VMware stoi faktycznie, jest to ten sam VMware, czasami ta sama wersja i często też pokazuje klientom vCenter, tak, czasami no, różnie bywa, czasami mieliśmy kiedyś tak, że goniliśmy mocno z tymi wersjami, no nasze softy jeszcze tam nie jesteśmy gotowi, nasze softy jeszcze tam tego i kolejnej wersji nie. Jest to VMware w chmurze, chmura prywatna w publicznej, prawda? I dookoła wszystkie te usługi.
Wiesz co, bo to też myślę, że warto tutaj pogadać o tym, że właśnie, że to jest podobny control plane, nie? Dobrze, że w ogóle wspomniałaś jeszcze taką dygresję, że co dobrze wspomniałaś o Vimagu, bo 28 września planujemy razem z Googlem Vimaga w waszej siedzibie, więc zapraszamy tutaj wszystkich bardzo serdecznie. To będzie tuż po wakacjach, więc miejmy nadzieję, że już wrócicie z tych swoich wojaży i nas odwiedzicie w Warszawie w siedzibie Google'a. Będzie fajnie, będziemy dużo mówić właśnie o tych tematach. A tymczasem jeszcze tak sobie patrzę w moje notatki, że mamy ten sam control plane. Nie musimy się dużo uczyć, bo to też ważne, żeby wkroczyć w ten świat. Connectivity zapewnia nam VPN jako tako. Nie? Do GCVE można używać VPN-a, czy... Można używać VPN-a, można używać interkonektu, tylko tutaj jedna uwaga, my dokładamy do VMware'a jeszcze HCX-a. I teraz jak już budujemy sobie tunel pomiędzy on-premem a Googlem, używamy tej technologii VMware HCX do migracji, do rozszerzenia sieci i to jest z kolei też IPsec. Więc jak masz VPN-a i jeszcze masz IPsec-a, to już tam MTU musi zejść nisko, więc to jakby tutaj produkcyjnie fajnie byłoby mieć interconnect, bo to też dużo ułatwia, jeśli chodzi o wydajność tego. Natomiast piloty z reguły robimy na VPN-ie, bo tutaj też jest szybkość, prawda? Tego. Dokładnie, bo jest szybko. Cena też jest inna, prawda? Cena też jest inna. GCVE, wiesz co, jeszcze tak chciałem trochę o tym porozmawiać, bo dla kogo jest ten produkt? Nie? Myślę, że to też warto poruszyć, bo nam się kojarzy to z tym, że o Boże, nie, jak mi spłonęło data center, to zamiast budować nowe, zainwestuję w VMware'a w chmurze. A jakie ty masz na to optykę? To znaczy, dla kogo jest ten produkt? Kto może uważać, że mu się to przyda? Zależy od use case'u, też zależy trochę od kraju, prawda? Więc jak spojrzymy na Stany, to gdzie oni mają te dwa wybrzeża i te data center są pomiędzy wybrzeżami, to oni tak jak są na jednym wybrzeżu, to chcą mieć data center gdzieś tam na drugim, nie mają obecności na drugim części, więc tak na przykład korzystają jako swoje zapasowe bądź dodatkowe data center. Często zdarza się, to już tak z zachodu ten przykład przychodzi, że tych administratorów VMware jest coraz mniej. Ja też jak zaczęłam wchodzić w te serverlessy, w Knative i tak dalej, to jest fascynujące. I w związku z tym myślę sobie, że kto wie, prawda, zaczynam rozumieć, że ci koledzy gdzieś tam z zagranicy już interesują się czymś innym i tych administratorów VMware jest coraz mniej, a sprzęt jest. W związku z tym są przypadki klientów, którzy po prostu przychodzą do nas ze względu na to, że już nie mają tych administratorów, albo administratorzy zajęli się czymś innym. Są data center exity, które tutaj po prostu strategia, idziemy do chmury, zostały nam 7 raków VMware'a, prawda? I tutaj jak się to wpisuje w tą strategię. Natomiast na rynku polskim, tak jak zaczęły się rozmowy o VMware Engine, to jest bardziej w kontekście DR-u, prawda? Czyli z racji tego, że my to automatyzujemy, taki VMware Engine powstaje w godzinę. W związku z tym, wiesz, klikniesz albo CLI-a tam stwórz i w godzinę masz, więc jeśli już masz backup gdzieś tam na naszym storage'u obiektowym, to tak naprawdę łatwiej będzie się odtworzyć też w chmurze, więc w kontekście DR-u. Jest jeszcze kilka takich ciekawych przypadków, gdzie na przykład masz VMware Engine, bazy danych tradycyjne, które masz już przygotowane na VMware'ze, twoim standardem korporacyjnym jest VMware, natomiast budujesz sobie już front u nas taki warehouse czy web serwery, już stawiasz na Google oryginalnie, więc myślę, że to są takie przykłady podstawowych zastosowań, bo tu można mówić jeszcze o VDI-ach, prawda, bo to jest tego bardzo. No jest towaru, myślę, dość sporo, nie? Tak. Wiesz co, jeszcze tak idąc dalej, nie? No bo Google Cloud VMware Engine, on cię tak naprawdę pozwala ci się na tą chmurę zaonboardować bez zmiany control plane'a, czyli jest to relatywnie proste w konsumpcji. Pomijając aspekt kosztów, use case'a, powiedzmy jesteś w nim. I teraz moim zdaniem, tak jak przy każdym innym VMware on something, nie? Plusem jest to, że twoje dane dość często podróżują z tą infrastrukturą. To znaczy nagle się okazuje, że na Google'u znajduje się 99% twoich produkcyjnych systemów i budowa nowych systemów już w jakiejś tam nomenklaturze Cloud Native, czyli nie wiem, na kontenerach, na serverlessie, jest łatwiejsza, dlatego że dane są blisko. Tak zwane data gravity się zmienia i to, czy wy widzicie też taki ciąg u klientów, że ci, którzy już wejdą, zaczynają zwiększać konsumpcję cloud native'owych usług? Tak, to coś w tym jest, czyli na przykład to jest takie, z jednej strony to jest trochę smutne dla GCVE, prawda, czy dla VMware'a, ale też są takie scenariusze, kiedy przychodzimy do chmury na VMware Engine i apetyt rośnie w miarę konsumpcji i nagle się okazuje, że vCenter umie czytać z
pakietu, prawda, czyli tego naszego storage'u obiektowego. Nagle się okazuje, że Cloud DNS jest z tym zintegrowany i tam można w sumie tego DNS-a przenieść do chmury, KMS, szyfrowanie też tam i tak odkrywamy i powoli ten workload się przesuwa, a my jeszcze, wiesz, no, ułatwiamy sytuację, dajemy migrate for compute, przekonwertuj VMware'a na Compute Engine, przekonwertuj VMware'a na kontenery, prawda, więc Jasne. oczywiście zachęcamy, nie ukrywam, ale dla każdego coś tutaj się znajdzie. Ta rozmowa, bo ja myślę, że to samo się dzieje w on-premie, to znaczy apetyt wrośnie w miarę jedzenia, to jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, że zmienia się po prostu nośnik infrastruktury, czyli wchodzimy już w ten świat 3.0. Tak. I z jednej strony mamy infrastrukturę i 1.0 w naszej infrastrukturze, bare-metalowe serwery, które bardzo szybko przetwarzają twarde bazy danych i tak dalej. Mamy dużo wirtualizacji, powiedzmy, w VMware'ze, ale też pojawiają się w on-premie, nie wiem, rozwiązania typu Tanzu, pojawiają się rozwiązania typu Anthos Google'owy, który jest tym fragmentem Google'a wyciągniętym do on-premu, dlatego że po prostu niektóre firmy muszą realizować swoją usługę w dany sposób. Albo chcą, no, może nie muszą, ale chcą. I tutaj właśnie infrastruktura 3.0, czyli ta infrastruktura konteneryzacyjna, ta infrastruktura, która następuje po wirtualizacji albo obok wirtualizacji, nie? Czy to jest tak, że co Google oferuje, żeby się połączyć, nie? Czyli znowu, trochę do connectivity wracamy, ale na innej warstwie. Tak, idziemy wyżej, prawda? Więc każdy miał swój pomysł na Kubernetesa i kontenery. Ja powiem Ci, że nawet tak ostatnio wpadłem na całkiem fajny, nie wiem czy widziałeś, Kubernetes The Documentary. Taki dwuczęściowy, 30-minutowy filmik o założycielach i pierwszych kontrybutorach z 2014. Linka Ci podeślę, bo Kelsey Hightower to jest taka osoba, która była jednym z kontrybutorów, nie założycieli, ale kontrybutorów, prawda, on bardzo dużo działał wtedy i on tam wypowiada się w bardzo ciekawy sposób dokładnie na te tematy, więc zachęcam do obejrzenia, bo też byłam sama ciekawa, jak to się stało, że my zdecydowaliśmy się jakąś tam część technologii open source'ować, więc tam jest odpowiedź na to, dlaczego. Tak, no nie będę spoilerować, w każdym razie tam się to pojawia, prawda? Także tutaj wielu klientów po prostu też ściągnęliśmy dzięki temu, natomiast Kubernetes natywny versus nasze GKE, czyli już ten taki ułożony z naszej wersji, plan powstał, żeby oczywiście, nie dość, że jest u nas, żeby mógł być uruchamiany w innych chmurach. Na podobny pomysł, no nie tylko my wpadliśmy, więc tak jak mamy Tanzu, no to Tanzu faktycznie też VMware'owe kontenery, z czego tam są dwa smaki. Jeden to jest taki, że tam chodzi w vSphere, w VSX-ie prawda, te hosty widać, tam te nody. Drugi jest ten taki, że może w ramach VM-ek może być rozdystrybuowany po różnych chmurach. I widzę, że też taka konkurencja też ten produkt ma, czyli swoją wersję Kubernetesa z połączoną w naszym przypadku Anthos, to jest takie połączenie GKE z Istio i tutaj pewnie zaraz powiemy sobie o Service Meshu. Natomiast nadal ta koncepcja, żeby ten Kubernetes był, prawda, powszechny i dostępny, ale na naszych zasadach, prawda, czyli jeśli ktoś korzysta z GKE, lubi to, i tu znowu wracamy do tego control plane'a, bo jak Anthos, prawda, będziesz miał konsolę Google Cloud, format, który lubisz, możesz mieć różne chmury, ale zawsze masz to wszystko u nas, logging, monitoring i tak dalej, a łączymy to tak naprawdę, no zawsze musi być ten interconnect, zawsze musi być VPN, nie chcemy tego robić po adresach publicznych, chociaż można by było, prawda, tak nieelegancko publicznie sobie to wszystko połączyć, natomiast ten cały hype, prawda, ten GKE, Kubernetes jest doskonale opisany w tym dokumentary, tylko zdradzę Ci, że skalę Kubernetesa i GKE też troszeczkę zawdzięczamy Pokemonom. I tam jest, nie wiem czy kojarzysz tę grę, tak? Pokémon Go, tak. Jest taka oficjalna referencja, ona nie jest świeża, ona jest sprzed paru lat i tam właśnie w tym filmie pojawia się taki epizod, że oni wypuścili pierwsze takie open source'ową wersję i testowana ona była w czasie, kiedy ludzie grali Pokémon Go, to był taki hype na to, prawda? I to było na Kubernetesie, ale też na GKE u nas, natomiast dzięki temu Kubernetes jest taki skalowalny i elastyczny, bo to zostało po prostu przećwiczone przez graczy, więc też dziękujemy Pokemonom, prawda, że mamy to. Zostaje, nie? Tak. Słuchaj, tu jest jeszcze kwestia właśnie tego Istio, Service Mesha. Bo to jest znowu to, do czego ja chcę nawiązać, że w warstwie trzeciej pojawiają się rozwiązania, w infrastrukturze trzeciej pojawiają się rozwiązania, które są do niej dedykowane. Czyli nie rozciąga się już wirtualizacji sieci takiej sensu stricto levelu pierwszego czy drugiego transportu i tam SDN-a takiego głębokiego, tylko tak naprawdę budujesz coś, co jest zarządzane przez twórców oprogramowania.
I to faktycznie, i to też ciekawe jest, że Istio wprowadza pewien standard pomiędzy różnymi chmurami, też tak samo implementacjami waniliowego Kubernetesa, czy tam jakiegoś właśnie producenckiego typu OpenShift, Tanzu. To jest element, który może zespajać tą warstwę trzecią, ale niekoniecznie drugą. On jest tak. Ja tak jak zaczęłam, wiesz co, jak tak uczyliśmy się, prawda, bo tutaj też do egzaminów musisz się uczyć tych rzeczach wszystkich, to bardzo mi się spodobało takie zdanie, że Google ma taką kulturę, która się nazywa Managed Open Source Culture, czyli GKE to jest open source, prawda, managed, prawda, w ten sposób, natomiast Istio też jest open source, prawda, my go łączymy z GKE, natomiast dla osób, które to w takie wprowadzenie, bo to też nie każdy jest biegły w tych rzeczach, to ja kiedyś myślałam, że Istio to jest jakiś taki NSX, coś takiego, prawda, i się okazuje, że to jest dużo, dużo więcej, bo to nie jest jakiś router, to nie jest... I potem zaczęłam czytać, prawda, co on robi. I teraz na przykład jest kilka fajnych rzeczy takich. Tak? To jeszcze nie słuchałam. Tak. 30 podcast jest właśnie o, co prawda Tanzu Service Mesh, ale bardzo fajnie pokazuje właśnie same Istio w ujęciu. Mamy sobie znowu, SDN działa w kontekście infrastruktury 2.0 i 1.0, czyli jest transport, ciężka w zasadzie 2.0. Mamy wirtualizację i wirtualizujemy rzeczy. I on działa do tego stopnia, nie? I to działa świetnie. Natomiast pojawia się temat wtedy, kiedy chcesz wejść na warstwę kolejną, tam są nowe rozwiązania, które zaczynają podkreślać segmentacyjność, jakby separację też, nie tylko segmentację, ale też separację. Po prostu do każdego innej warstwy infrastruktury mamy inny tak naprawdę setup, nie? No bo jest softu. I trochę o tym wspomina się a propos tego NSX-a, nie? Tak, że NSX to jest mikrosegmentacja, a takie Istio to już by było chyba nanosegmentacja, tak? Co jest bardziej mikro, to by było nano, czyli takie rozróżnienie już na poziomie nie tylko maszyny wirtualnej, ale też i serwisu. I to serwisu, który musi się zautoryzować, musi być certyfikat, prawda, musi być uprawnienie, do tego ten serwis mesh, który jest tą częścią infrastruktury 3.0. Tak. Popatrz, na 2.0 mamy sobie tą część connectivity, gdzie mamy te magiczne VPN-y, routery BGP, nie? Czy mamy tam powiedzmy linka twardego, czy VPN-a. Na warstwie też możemy tutaj wejść z HCX-em, z rzeczami związanymi z jakimś takim connectivity na warstwach. Natomiast na warstwie trzeciej lądujemy już właśnie w świecie konteneryzacyjnym, w którym jakby nie architekt infrastruktury tej takiej by to nazwać twardej, nie? Projektuje to, tylko tak naprawdę projektuje to architekt aplikacji. Taki ops trochę teraz, taki DevOps, tak. Ops bardziej, tak. Bo popatrz, to w zasadzie deweloper to robi, bo on definiuje, że na przykład ten serwis ma się z tym serwisem porozumiewać, ty nakładasz na to powiedzmy jakiś governance, ale jednak to jest definiowane, ta infrastruktura 3.0 jest definiowana w troszeczkę innym miejscu. To znaczy ona jest definiowana w kodzie już typowo. I to w kodzie... Może być w kodzie, tak. Może być w kodzie, dokładnie. Może być w kodzie, ale to podam Ci przykład, kiedy nie musi, bo na przykład jak mówimy o serwisie Meshu i Istio, to jest coś takiego, że wyobraźmy sobie, że mamy jakąś starą aplikację, konteneryzujemy ją tak troszeczkę na siłę i albo... No i co wtedy robimy z logami, monitoringiem? No tak jak masz Istio, to tam jest ten logging, monitoring, observability, on jest w stanie wycisnąć z tego kontenera wszystko, czego już deweloper by do tego kontenera nie włożył. W temacie na przykład observability, prawda? Albo jakbyś nie miał tej kontroli, prawda? To by było, jesteś na łasce dewelopera, czy ci to observability w siebie w kontenerze zaszyje, czy nie. A tutaj zobacz, czyli faktycznie to może być robione przez dewelopera, bądź właśnie przez tą osobę, także nadal jest jakaś potrzeba, prawda, tutaj. Tak. To jest kwestia tego, że te infrastruktury kolejnego rzędu, one się standaryzują. To znaczy, to jest takie piękne komodyzacja. Komodyzacja, tak. Nie? Czyli, że nagle okazuje się, że nie musisz wymyślać ponownie sposobu chłodzenia browara, nie? Tylko kupujesz sobie lodówkę, nie? I tak samo jest właśnie w infrastrukturze 3.0. Ty nie wymyślasz observability, no bo już nie musisz, skoro to jest standardowo opisane, zrobione przez wielu producentów, przez wiele różnych platform. I ja myślę, że to jest właśnie klucz, czyli dojrzałość tej warstwy, nie? Warstwa 3.0 zaczyna dojrzewać już do tego stopnia, że wiele rzeczy możesz po prostu pobrać. Czyli tak poproszę. Nie będę tego tworzył. Bezpiecznie. Konfigurować, tak. Natomiast jest dużo, dużo więcej, prawda? Bo my jak mówimy networking, to myślimy sobie routing, prawda? Jak to tam połączyć. To tutaj jakby ten przykład takiego balansowania pomiędzy serwisami, jak mamy
ten zwykły, powiedzmy produkcyjny i ten Canary, prawda, czy to przekierowanie pomiędzy powiedzmy jakąś tam część ruchu trafia do starego kodu, część do nowego, prawda. Nie wiem, czy zastanawiałeś się, skąd się wzięło Canary, bo ja tak sobie przyjęłam to, prawda, że to jest Canary deployment, czyli troszeczkę ruchu puszczamy i się okazuje, że to wracamy do kopalni, bo tam używali kanarka, jeśli tam był odpowiedni gaz. Tak, wiesz co, i nagle dla mnie też wszystko stało się jasne. Także czasami warto zerknąć i zapytać, skąd nazwa. Tak samo w tym dokumencie, o którym wspomniałam, pojawia się, skąd się w ogóle wzięła nazwa, bo to był duży problem, żeby nazwać tę usługę, prawda, że to Kubernetes jest dosyć trudna, prawda. Natomiast w tym wypadku serwis mesha ty nagle zaczynasz rządzić, możesz twierdzić, ten deployment, ta wersja aplikacji, to tylko jakiś tam subset, prawda, tego mojego ruchu klientów produkcyjnych, powiedzmy, czy deweloperów przekieruje. I w Google mamy taką kulturę też, że my na początku coś testujemy sami, potem na grupie z klientami, prawda, potem publicznie i nawet tak jest. I stąd prawdopodobnie to się biorą też takie wsparcia i rozwój tego typu rozwiązań, prawda, że testujemy trochę gdzieś na jakimś kawałku, na takim ruchu wypuszczamy tego kanarka i tak jakbyśmy chcieli to zrobić to samo na fizycznych serwerach, no to tak jeden taki Kubernetes, prawda, no to jeden node by musiał być tym naszym Canary, 99 musiałoby być tym, powiedzmy, produkcyjnym i musielibyśmy mieć 100, żeby osiągnąć to ratio 99 do 1, prawda, więc, a tutaj możemy sobie na poziomie aplikacji sterować, także Istio, czy generalnie produkty Service Mesh trochę zmieniły też pojęcie bezpieczeństwa, bo tutaj mówimy o serwisie, my rozmawiamy już nie o VM-ce, już na tej właśnie serwis, już jest tak wysoko, że to wysoka warstwa. Ale dalej to jest infrastruktura, bo zauważ, to jest infrastruktura, która niesie ci tak naprawdę możliwość uruchomienia pewnego rodzaju, wytworzenia pewnego rodzaju wartości biznesowej, bo generalnie to ma robić aplikacja. I właśnie tutaj chciałbym przejść, bo może jeszcze postawmy tu latarnię i powiedzmy, co w ujęciu GCP tutaj mamy. Na pewno mamy Antosa, którego możemy postawić u siebie w serwerowni, nie? Tak. W kontekście czyli Antos to będzie taki w skrócie GKE plus Istio obudowane w konsoli Google'owej z tym całym benefitem Google Clouda. Tak, to będzie taki... I to stawiamy u siebie, nie? A z drugiej strony serwisy, które istnieją w Google, pewnie jest ich całkiem duży szereg związanych z konteneryzacją, prawda? No bo tego jest dość sporo. Tak, to zależy kto jest czym zainteresowany, bo tutaj mówiąc o tym 3.0, to mówimy właśnie Antos, prawda, a my jeszcze poszliśmy krok dalej i teraz już nawet to jest wspierane przez Antosa, mówimy serverlessowe kontenery. Czyli to już nie wiem, czy tu nie wchodzimy, te 3,5 jest prawie, prawda, że to jest tak, że jeśli faktycznie, bo tu rozmawialiśmy o tym, że co robi DevOps, prawda, co robi deweloper, że tam ktoś jeszcze musi tym sterować, a jak jestem tylko ja sobie tym deweloperem i nie mam nikogo, kto by mi te najlepsze praktyki nie kontrolował w tych najlepszych praktykach, a mam kontener, czyli aplikację webową, która jest konteneryzowana, to mogę skorzystać z takich usług i to też jest open source, bo to się bierze z Knative, ta koncepcja. Mogę skorzystać, to jest specjalnie opisany i nie jest tylko w Google, ale generalnie my to adoptujemy teraz dosyć mocno. U nas to się nazywa Cloud Run, prawda, czyli taki, nie wiem jaki jest origin tego tutaj, jakie jest pochodzenie, natomiast to, co robi Knative, to jest kilka rzeczy, bo zobacz, jak masz Antosa czy GKE, to musisz mieć serwery, gdzieś jakąś infrę, za coś płacisz, skalujesz się tam do mniejszej ilości, a tutaj jest scale to zero. Jak nic nie robię, to nie mam kontenerów, więc oszczędzamy pieniądze. Mamy developer experience 100%, czyli już nie myślisz tu jakieś polityki, tutaj tego nie ma, masz to wszystko gotowe, skupiamy się całkowicie na deweloperze i o tym, jeszcze może taka myśl, że tak, jako usługa, kontenery jako usługa, to tak, czyli masz image, masz idealnie swój jakiś tam zabezpieczony, działa po konkretnym porcie publicznie i my resztę już ogarniamy. Wszystkie najlepsze praktyki, to można wyklikać przy użyciu 3 kliknięć bądź 100, ale generalnie jest to dosyć proste i to daje deweloperom takie coś, że oni już nie muszą myśleć o platformie, na której piszą ten kod, bo observability jest dołożone przez nas, prawda, my tam już sobie widzą logi, monitoring i tak dalej, także jeśli na przykład, kiedy można było to zastosować, bo mieliśmy rozmawiać o przykładach, no to jeśli wiesz, jak zachowuje się twoja aplikacja, jakie jest zużycie, no to wiadomo, że może bezpiecznie jest postawić sobie GKE, prawda, i tutaj masz tych deweloperów, Istio i tak dalej, natomiast jak nie wiesz, jak ona się będzie zachowywać, nie chcesz płacić, prawda, chcesz ją przetestować, sprawdzić, czyli tak zwany, u nas to się nazywa unpredictable usage pattern, Cloud Run, właśnie Knative, no to pewnie jest taki serverless,
ale dla kontenerów, prawda? Więc tutaj, czyli kontener, no nie wiem, to pewnie jakoś trzeba było to dobrze nazwać. Niektórzy mówią, że to nie jest serverless, więc tylko jeszcze jakaś tam jest coś pomiędzy, prezentację. Tak? Ktoś mówił, że nie, Knative to nie jest serverless. Może tak jest, prawda? Nie wiem, u nas gdzieś tam się przewija, że to serverless. Nie drążmy tego. Myślę, że definicję pozostawmy tym, którzy są w tym wyśmienici. No to tylko ci dodam, że Cloud Run też działa na Antosie, więc to jest tak, że możesz jeszcze sobie to on-prem przeciągnąć. No i tu chciałem zacząć taki kończący wątek tą naszą rozmowę, czyli ta infrastruktura 4.0, czyli serverless. W przypadku na przykład Amazona to jest CDK, nie? Czyli takie pisanie już w kodzie infrastruktury. Nawet nie kodem infrastruktury obok, nie typu Terraform, tylko już jakby twój kod będzie definiował infrastrukturę. Co więcej, ta infrastruktura nie będzie infrastrukturą taką, jaką my mamy sobie ułożoną w głowie, że tam ten kabel bierzesz, wciskasz do swita, nie? Tylko to będzie usługa właśnie. Czyli ty na przykład będziesz prosiła o system kolejkowy albo prosiła o bazę danych. I generalnie w kodzie, że na przykład wpisujesz kod i ten kod buduje ci w tle, kiedy ten kod działa, odpowiednią infrastrukturę, ją gasi po wykonaniu, bo ona jest ci niepotrzebna. Ona była ci potrzebna po to, żeby przenieść to jakiś cykl przyczynowo-skutkowy. I ja to nazywam infrastrukturą 4.0, która dalej wymaga pewnego rodzaju rozmyślania, powiedzmy nie w części już informatyki takiej architektonicznej infrastruktury, tylko w tworzeniu, w czasie developmentu. To znaczy, tu się też moim zdaniem zmienia nasza percepcja jako architektów, to znaczy my zaczynamy budować plac zabaw. To znaczy budujemy to się teraz nazywa platform engineering, nie generalnie, no ale to jest budowanie odpowiedniego placu zabaw z odpowiednimi zabawkami w pewien konkretny sposób skonfigurowanymi, że jak ktoś powie, daj mi bazę danych, tyle, to ona przyjdzie taka, jaka ma być z perspektywy firmy, z perspektywy organizacji, a nie, że będzie jakakolwiek i gdziekolwiek stojąca i jakiekolwiek zabezpieczenie sieciowe będzie miała. Nie, ona będzie już taka teoretycznie state of the art, nie? I to jest infrastruktura 4.0. I co Google ma właśnie w tej części takiej infry 4.0 do powiedzenia? Nie da się standardowo dać komuś bazę danych, prawda? To musi być, no powiedzmy, chociaż to w sumie nawet to tam też już ta ilość kliknięć jest ograniczona, czyli Cloud SQL, nasza wersja tej natywnej bazy danych, wygląda w ten sposób, że tam faktycznie jest kilka kliknięć potrzeba, natomiast skąd system miałby wiedzieć, że akurat ta będzie najlepsza dla ciebie, prawda? Czy musi mieć jakieś dane? Że definiujesz, nie? Swój profil, prawda? Profil, no. Bo jednak jak widzę, jak działają te systemy właśnie takie wynikające z SDK może, nie? To, że jeżeli programujesz sobie swój soft, nie? I chcesz coś przechowywać. Po prostu sam fakt przechowywania tego pozwala wybudować ci infrastrukturę, która będzie najlepsza pod ten profil przechowywania. Na przykład piszesz nieulotne dane, które muszą być zabezpieczone w X, Y, Z. No i jest tworzony nieulotny system, na przykład SQL-owy, do tego odpowiednio zbekapowany repliki, w kilku regionach, dokładnie. Ale to tak naprawdę nie używa już infrastruktury serwerowo-kontenerowej, tylko używa usług, które istnieją, gotowe do konsumpcji i on je prekonfiguruje, ten soft, w ten sposób. Myślę, że natomiast to jest z bardzo takim dużym jakby sacrifice, czy takim poświęceniem co do takiej kustomizacji, prawda? Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, bo wtedy już godzisz się na taki zupełnie... Ale to, co powiedzieliśmy dzisiaj, chcesz mieć, bo to też warto zaznaczyć, może to nie wybrzmiało, że infrastruktura 4.0 w niczym nie jest lepsza wobec infrastruktury 1.0. Ona ma po prostu inne zastosowanie. I myślę, że to jest kluczem, bo case study ludzi, którzy będą inwestować w bare metal, hardkorowe switche, krótkie kable, będzie wydajność. Będzie to, że muszą mieć niskie opóźnienia i szereg innych rzeczy, które gdzieś tam definiują ich biznes. Właśnie, mało o latencji mówiliśmy, ale to też jest taki punkt decyzyjny, prawda, latencja. Jak będziesz, inwestować w bardzo mocno skalowalne, globalne systemy, no to wiadomo, że nie będziesz budować serwerowni w każdym możliwym zakątku świata, tylko raczej pójdziesz w infrastrukturę typu Google, które już to mają zbudowane. Oczywiście poświęcisz może trochę elastyczności, bo już nie będzie można tych wszystkich bicików tam ułożyć tak, jak się chce w bare metalu, nie? Tak. Ale z drugiej strony potencjalnie nie zrobisz sobie takiej krzywdy, nie? Ja myślę, że dlatego warto popatrzeć na infrastruktury w różnych warstwach, na te 4 wieki, na te 4 smaki infrastruktury w zasadzie, w taki sposób, że każdy z nich jest świetny, tylko trzeba przełożyć go do swojej potrzeby, bo ty zrobisz GCVE dla klienta, który ma VMware'a i po prostu chce się zaonboardować na chmurę z jakiegokolwiek, by to nie było powodu. To jest świetne dla niego rozwiązanie.
ale innemu już powiesz, wiesz co, może nie warto, żebyś stawiał na tym VMware'ze Tanzu w Google, tylko weź sobie od nas GKE, nie? Tak, Po prostu już zgadza się. działa, Także dane tam leżą, bo bazę żeś przeniósł typie, no to może dwie kropki, nie? I to jest rozwiązanie, bo i znowu wchodzimy w inny setup. to zobacz, jak nam jest trudno. 10 lat temu była tylko 1.0, 2.0, prawda? I tu były dyskusje o tym, a teraz już jest tyle wersji, tyle różnych I ciekawe, to będzie decision następne. pointów, bo pewnie będzie tak, że będziemy sobie wybierać jakieś bloczki, prawda? Albo tylko pomyślimy o jakiejś usłudze i ona się stanie. Ja myślę, że w ogóle ona prawda? się stanie wtedy, tak. Ona Tak, się wiesz co, stanie i boski pierwiastek w infrastrukturze nastąpi na pewno, nie? tak. Natomiast żyjemy w bardzo czasach i jest super, że mamy dostęp do wolnej wersji, 4 do wyboru i 5 Tak. pewnie za niedługo Tak, za niedługo tam wymyśli coś w przyszłości. nowego się stworzy. Właśnie, tak. Agnieszko, dziękuję Ci ślicznie. Bardzo fajne spotkanie. Pofilozofowaliśmy trochę, poznaliśmy trochę produktów ze stajni Google'a, które pasują do naprawdę różnych use case'ów, bo tak jak cały czas podkreślam w Evolutioncastie, że nieważne jakby której infry potrzebujesz, poszukaj rozwiązania, które najbardziej będzie do Ciebie pasować, bo to nie znaczy, że musisz zawsze iść w kontenery, albo zawsze iść w bare metal, albo zawsze iść w jakieś psychodeliczne rozwiązanie multicloudowe czy hybrydowe. Ważne jest to, żeby to było spójne z tym, co chcesz osiągnąć. Nie? To jest kluczem. A narzędzi jest dużo, tak jak dzisiaj poznaliśmy Google'owe. Wiesz co, to też nie jest tak. Tutaj tylko warto podkreślić, że my też mamy bare metal u siebie. Jest usługa bare metal, jest VMware, czyli wszystkie te 4, że tak powiem, wieki są też w Google Cloudzie, więc to niekoniecznie trzeba myśleć o bare metalu jako on-premiowym. Więc poznaliśmy 4, w on-premie. Także 4 wieki też w cloudzie, a nawet multi-cloudzie. Bardzo się cieszę, multi-cloudzie. Bardzo się cieszę, bo to jest coś, co pozwala elastycznie zbudować swoje rozwiązania. Słuchajcie, dziękujemy Wam pięknie. Dzisiaj z nami była Agnieszka Koziorowska, Google, Maciej Lelusz, Evola Poland. Zapraszam na kolejny Evolution Cast. Wrócimy w stosownym momencie. Dziękuję bardzo za zaproszenie i do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki.